Z początkiem jego wydawania to miał też związek dla mnie dość traumatyczne wydarzenie. Napisałem chyba przy udziale Janka Grossa, ale nie jestem pewien, taki wstęp do pierwszego w imieniu redakcji, kim jesteśmy. To był niedługi tekst, ale jego główna teza była taka oto, żeby uzasadnić, dlaczego my podejmujemy te nasze działania, że Polacy, społeczeństwo polskie to była uprzywilejowana formuła, którą oczywiście, tak powiem, ta część Polski, zresztą do dzisiaj zarzucają to ci, którzy bardzo lubią słowo naród, prawda, czy państwo, że nadmiernie uprzywilejowane jest pojęcie społeczeństwa. To są trzy różne wymiary tej samej wspólnoty, inny sposób opisywania jej, prawda, inny sposób integracji. No w każdym razie, że ono się dzieli nie ze względu na kraje i migracje, nie ze względu na pochodzenie, tylko ze względu na stosunek do demokracji, do totalitaryzmu, że my jesteśmy z tymi wszystkimi siłami w Polsce, które walczą, które aspirują do Polski wolnej, demokratycznej, otwartej itd., itd. Tę szczotkę, wtedy to się nazywało szczotkę, to było wydrukowane, wtedy jeszcze nie było, prawda, elektronicznego składu. Posłaliśmy przed opublikowaniem numeru do Polski. I ja dostaję szybko odpowiedź ze strony czterech znanych przedstawicieli opozycji, że w żadnym wypadku ten wstęp nie może pójść. Dlaczego? Dlatego, do głowy mi to nie przyszło, że ten tekst sugeruje utożsamianie opozycji w Polsce z Żydami, emigrantami. Czyli innymi słowy, sposób, w jaki ja chciałem nas w jakimś sensie symbolicznie reintegrować z tym, co się działo w Polsce, to znaczy, żeby pokazać, że my należymy do tego świata, dlatego podejmujemy się wydawania tego pisma. Nie po to, żeby robić karierę na Zachodzie, to było kosztem kariery akademickiej również, to było kosztem tego, co mogłem był robić dla własnej kariery. Dostajemy odpowiedź taką, którą ja też rozumiem. To są też kompleksy, to jest presja, to są kompleksy, to są problemy ludzi, którzy żyją w trudnych warunkach, przeciwko którym są wykorzystywane te argumenty. Dla mnie to było wstrząsające. Nie będę wymieniał nazwiska, to są nazwiska bliskich mi ludzi, niektórych z nich. Z góry powiem, że nie było nieporozumień, że nie było wśród nich ani Adama Michnika, ani Jacka Kuronia, żeby tak powiem, ale mniejsza o to. W każdym razie to był dla mnie wstrząsem i mówiąc prawdę, chciałem to rzucić. Powiedziałem, że to jest po prostu, dla mnie to było pokażające, prawda? No ale przezwyciężyłem to i wtedy z żoną, z Iśką, którą znasz, żeśmy z 1500 wydrukowanych już egzemplarzy żyletką wycinaliśmy ten wstęp, prawda? Nawet nie wiem, czy posiadam chociażby jeden egzemplarz tego pierwotnego wstępu, prawda? I wkładaliśmy wydrukowane, jako wkładka, wydrukowany egzemplarz takiego neutralnego wstępu, prawda?